Cześć, to Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl.com. Nie oszukujmy się, nie ma specjalnie dużo badań na temat diety karniwora. Tym samym każde z nich, które wychodzi, jest dla mnie po prostu niesamowitą ciekawostką i też radością, żeby zgłębiać, co tam opisano, co tam odkryto. Cały tak naprawdę fenomen tej diety polega na tym, że jakaś osoba, która zastosowała tę dietę, jakkolwiek absurdalnie ta dieta nie brzmi dla wielu osób, a dla tych, którzy nie wiedzą, przypominam, że jest to dieta, która składa się głównie z jedzenia mięsa, jajek, ewentualnie innych produktów odzwierzęcych. Fenomen tej diety polega na tym, że ktoś sam u siebie wyleczył coś i inspiruje inne osoby i zaraża ich chęcią spróbowania tej diety. I mimo, że jest to najciekawsze, co uważam dzieje się od lat w świecie dietetyki, bym powiedział, pozanaukowej, to jakoś nie widać, żeby to zafascynowanie, zainteresowanie przechodziło na świat dietetyki naukowej, czyli badań naukowych. Tym bardziej jestem zachwycony, że właśnie wyszło badanie, które jest zbiorem 10 case studies, czyli stadiów przypadku osób, które miały zdiagnozowane choroby zapalne jelit. I jakie konkretnie były to choroby? Mieliśmy 6 osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i mieliśmy 4 osoby z chorobą leśniewskiego krona. I właśnie w tym badaniu przyjrzymy się doświadczeniom tych 10 osób, które cierpiały na te choroby zapalne jelit i temu, no właśnie, jak opisywały po prostu, co zrobiła dla nich dieta karniwora, ponieważ jest to fascynujące. I już tutaj warto dodać, że właśnie wszystkie te osoby oczywiście wprowadziły te choroby zapalne jelit w remisję, czyli doszły do momentu, w którym absolutnie nie odczuwały żadnych objawów tych chorób. Co jest o tyle fascynujące, że jak będę opisywać doświadczenia tych osób, to wiele z nich bardzo wyraźnie opisywało swoje życie jako po prostu koszmar do momentu wprowadzenia diety karniwora, co nie powinno dziwić, patrząc na objawy tych chorób. Wiele z tych osób miało ze sobą nawet dekadę leczenia klasycznego, czyli między innymi podejścia farmakologicznego, próbowania różnego rodzaju diet. Nic nie przyniosło efektów, aż właśnie nie spróbowali diety karniwora. Natomiast zanim do tego dojdziemy, warto, żeby mieć, że tak powiem, identyczną wiedzę, zanim ruszymy dalej, czy przynajmniej zbliżoną, więc warto po prostu pokrótce opisać, i to właśnie zrobię, jakie są symptomy tych chorób zapalnych jelit, czyli jeszcze raz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby leśniewskiego krona. Po pierwsze, trzeba bardzo mocno podkreślić, są to przede wszystkim choroby, które będą obejmować jelito grube, tak? Nie jelito cienkie, tylko przede wszystkim jelito grube tutaj jest dotknięte problemami. I takie osoby będą borykać się oczywiście z klasykami, takie klasyczne kłopoty gastryczne, bóle brzucha, mogą występować bardzo mocne wzdęcia, najczęściej będą występować biegunki, bardzo często ze śluzem i z krwią, na przykład w przypadku tego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, no tam są po prostu wrzody, które mogą być non-stop podrażniane w zależności od tego, co taka osoba je. Ze względu na krwawienia może występować anemia i między innymi zmęczenie u takich osób. W obu przypadkach też będą występować symptomy, objawy pozajelitowe, co jest najbardziej przerażające. Mogą występować na przykład kłopoty z wątrobą, mogą występować różnego rodzaju bóle stawów i nawet, mimo że jest to kawałek do oka, może występować zapalenie błony naczyniowej oka. Jakby ten całkowity obraz tych chorób jest naprawdę przerażający i jest to dosyć paraliżujące. Nawet widziałem kiedyś jakiś taki artykuł na jednym z tych takich popularno-naukowych, Medonecie i tak dalej, gdzie jakaś pani z chorobą leśniewskiego krona opisywała, że ona nawet boi się wyjść z domu ze względu na to, że praktycznie musi latać do toalety 5 do 7 razy dziennie, albo czasami nawet i częściej. Nawet nie ma tego komfortu wyjścia z domu. Właśnie tym ciekawsze jest to po prostu, co ta dieta potrafiła zaoferować pacjentom, ale dodatkowo też oczywiście będę musiał poruszyć konsekwencje tego i również dlaczego ta dieta jest w stanie pomóc, tak? Czyli konkretne mechanizmy, poprzez które ta dieta jest w stanie pomóc i na koniec omówimy sobie pokrótce jednego z klasyków, czyli na zasadzie, czy czerwone mięso powoduje raka jelita grubego, tak? Właśnie na przykładzie między innymi tego badania i rozumowania statystycznego. Natomiast zanim do tego dojdziemy, trzeba szybko wspomnieć, w jaki sposób między innymi w badaniach naukowych często mierzy się stan takich pacjentów z chorobami zapalnymi jelitu. Używa się do tego tak zwanego IBDQ, czyli Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, czyli kwestionariusz dotyczący właśnie chorób zapalnych jelit. Ten kwestionariusz jest podzielony na 4 części. Pierwsza część to jest po prostu część gastryczna. Ona będzie badać,
różnego rodzaju dolegliwości, które będą pacjenci odczuwać właśnie od bólu w brzuchach, rozwolnienia. Wszystko będzie tutaj mierzone i we wszystkich tych 4 częściach swoją drogą w pytaniach generalnie niski wynik, na przykład jeśli mamy punktację od 1 do 7, niski wynik oznacza duże nasilenie konkretnych objawów, kłopotów, natomiast wysoki wynik oznacza, no właśnie, im wyżej, tym większa ulga, jeśli chodzi o dane symptomy. Pierwsza sekcja takiego badania to są te kłopoty gastryczne. Druga sekcja tego badania to są kłopoty systemowe, czyli między innymi właśnie tutaj sprawdzają naukowcy, czy taka osoba będzie odczuwać ogólne zmęczenie, właśnie czy może pojawia się to zapalenie błony naczyniowej oka, bóle stawów, może gorączka, czy innymi słowy rzeczy, które nie są bezpośrednio powiązane z jelitami, z układem gastrycznym. Sekcja trzecia to jest sekcja dotycząca emocji. I tutaj bada się, jak dana osoba się czuje, czy odczuwa właśnie depresję, czy odczuwa lęki, czy odczuwa niepokój, ponieważ oczywiście nie powinno to nikogo zaskakiwać. Choroby, jakiekolwiek jelit, będą bardzo często prowadzić minimum do obniżonego nastroju, czyli tak zwanej dystemii, ale bardzo często będą prowadzić do depresji. I to opisywałem w tym filmiku bardzo szczegółowo, jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Ostatnia sekcja to jest sekcja kontakty społeczne, czy sekcja społeczna. I tutaj właśnie bada się, jak nasilenie tych wszystkich innych objawów, które były sprawdzane w poprzednich sekcjach, będzie wpływało na częstotliwość kontaktów społecznych. Czyli czy dana osoba ze względu na różnego rodzaju kłopoty, problemy, ból, który odczuwa, unika kontaktów społecznych, czy może czuje się na tyle dobrze, że po prostu, no właśnie, życie towarzyskie kwitnie. Więc są te 4 takie sekcje. Najczęściej w sumie będą 32 pytania w takim kwestionariuszu i na tej podstawie właśnie bada się zdrowie pacjentów. Natomiast oczywiście dodatkowo, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze studiami przypadku, były po prostu wywiady, czyli pacjenci byli bezpośrednio pytani właśnie, jak byli leczeni wcześniej, co się zmieniło, jaka jest zmiana jakości ich życia i tym podobne. Zanim dojdę do tych hymnów pochwalnych, warto jednak oczywiście poruszyć bardzo ważną kwestię, mianowicie wytłumaczyć, dlaczego dieta karniwora tak dobrze działa na różnego rodzaju kłopoty gastryczne, w tym właśnie aż tak poważne kłopoty jak choroby zapalne jelit, czyli chorobę leśnińskiego kroma i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I mamy tutaj tak naprawdę cały szereg różnego rodzaju powodów. Powód pierwszy jest taki, że oczywiście zaostrzenie tych chorób bardzo często będzie występować u osób, które są chore metabolicznie. No więc diety ketogeniczne, diety niskowęglowodanowe i oczywiście dieta karniwora będzie po prostu dietą, no powiedziałbym, niesamowicie ketogeniczną, ponieważ będziemy w większości wydań tej diety wycinać wszystkie węglowodany. Więc dieta taka będzie w stanie bardzo szybko doprowadzić do utraty wagi i poprawy zdrowia metabolicznego. I oczywiście mieliśmy mnóstwo badań na przestrzeni dekad, które pokazują, że ograniczenie węglowodanów, co jest ważne, ograniczenie ilości spożywanych węglowodanów jest w stanie wpłynąć pozytywnie na insulinowrażliwość, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, czy wyeliminujemy tutaj utratę wagi. Czyli nawet jeśli nie ma specjalnej utraty wagi, ale zaczynamy eliminować węglowodany, poprawia się nasza insulinowrażliwość. Powód drugi jest bardzo prosty, jest to dieta eliminacyjna. Zaczynamy eliminować całe mnóstwo pokarmów, więc jeśli jest tak, że jakiś konkretny pokarm, jakiś na przykład owoc, warzywo, na przykład nabiał danej osoby będzie doprowadzać do zaostrzenia takich reakcji zapalnych, to oczywiście ich eliminacja będzie doprowadzać do sytuacji, w których ta osoba nie będzie doświadczać tych przykrych skutków takiej źle dobranej diety. Powód trzeci został opisany w tym filmiku tutaj i nie tyczy się tylko i wyłącznie osób z chorobami zapalnymi jelit, ale wszystkich z nas. W tym filmiku opisywałem, że 99% wszystkich gazów, które będziemy produkować w jelitach, będzie brała się, uwaga, ze ścieżki glikolizy, a więc rozkłady glukozy. Mówimy tutaj o takich gazach jak wodór, mówimy tutaj o dwutlenku węgla i w momencie, w którym będziemy mieć do czynienia z większą ilością zarówno wodoru i dwutlenku węgla, organizm zaczyna, aby zmniejszyć ciśnienie w jelitach, ponieważ to zwiększone ciśnienie na przykład w jelicie grubym będzie utrudniać fermentację błonnika,
ten nadmiar gazów będzie przekształcany w metan, a więc ludzie też są w stanie produkować metan i właśnie produkcja metanu jest w stanie zmniejszyć mniej więcej 5-krotnie ilość tych gazów, czyli wodoru i dwutlenku węgla, jak mówiliśmy. Natomiast, co się stanie w momencie, w którym będziemy wycinać węglowodany? Okazuje się, że tak naprawdę już nie bardzo jest z czego produkować te gazy i tym samym to ciśnienie w jelitach będzie dużo mniejsze i stąd będzie właśnie taka ulga dla osób, które są chore i dowolne tak naprawdę kłopoty gastryczne. Właśnie pod tym filmikiem, na który wskazywałem przed chwilą, można poczytać komentarze osób, które po prostu miały na przykład po jedzeniu różnego rodzaju, nie wiem, warzyw, chlebkach i tak dalej, wzdęcia i w pewnym momencie właśnie przeszły na diety węglowodanowe, niskowęglowodanowe, przepraszam, i się okazało, że o kurde, można mieć po prostu płaski, niewystający brzuch, prawda, i żyć bez tego uczucia ciągłego wzdęcia. Jeszcze jedna jest tutaj ciekawostka, do której dodatkowo dojdziemy. Ta ciekawostka powiązana jest z dietami low FODMAP. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, wydaje mi się, że większość osób, która się interesuje zdrowiem, przynajmniej coś tam obiło się o uszy. Diety low FODMAP to są diety, które właśnie nie są specjalnie bogate, są ubogie w FODMAPy. Czyli to są fermentowane oligosacharydy, disacharydy, poliole, monosacharydy, różnego rodzaju krótkołańcuchowe węglowodany. I tak naprawdę praktycznie wszystkie te rzeczy będą znajdować się w warzywach i owocach. Jeśli ktoś z ciekawości chciałby sobie wygooglować, można właśnie dieta low FODMAP wygooglować i zobaczyć, jakie po prostu warzywa i owoce są niewskazane i jakie są akceptowane na tej diecie. I ta dieta low FODMAP, ona jest badana od bardzo długiego czasu i oczywiście efekt jest taki, że po wykluczeniu właśnie olbrzymiej ilości warzyw i owoców u osób, które mają różnego rodzaju kłopoty gastryczne, te kłopoty albo ulegają zelżeniu, albo po prostu ustępują w pełni. I nie ma w tym nic dziwnego, nawet jeśli chodzi o robiono badania dotyczące tego, jak histamina, w jakiej ilości histamina jest wytwarzana w momencie, w którym właśnie te diety są bogate w produkty FODMAP u osób z kłopotami gastrycznymi. Okazuje się, że no właśnie, nawet parędziesiąt razy, od parunastu do parędziesiąt razy więcej histaminy, w tym przypadku jest ona czynnikiem prozapalnym, jest wytwarzanych i wypuszczanych do jej niż w przypadku diety low FODMAP. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z pełną eliminacją warzyw i owoców. W większości wariantów diety carnivore to jest kolejna rzecz, która oczywiście jak najbardziej może pomóc. I ta ciekawostka, o której wspominałem, polega na tym, że niedawno mieliśmy te badanie randomizowane, zaślepione, w którym sprawdzano, jak dieta niskowęglowodanowa będzie w stanie konkurować z dietą low FODMAP, jeśli chodzi właśnie o ustępowanie symptomów gastrycznych. I okazało się, że jest porównywalna. I mnie to absolutnie nie dziwi, to jest tylko, można powiedzieć, fajnie, że mamy takie badanie, które to potwierdza, ponieważ jeszcze raz, węglowodany równa się zwiększona produkcja gazów, tak? Warzywa, owoce równa się zwiększona produkcja gazów. Oczywiście ta zwiększona produkcja gazów podlega adaptacji, czyli osoby, które na przykład zaczynają jeść więcej błonnika, w pewnym momencie zaczynają wykształcać mikrobiotę, która sprawniej będzie pozbywać się gazów, nie będzie aż takiej produkcji, natomiast oczywiście wciąż ta produkcja będzie dużo większa niż w przypadku eliminacji tych produktów. Więc innymi słowy, właśnie samo wykluczenie węglowodanów będzie jak najbardziej porównywalne efektowo z dietą low FODMAP, no ale jeśli mamy tak naprawdę i dietę low FODMAP, czy można powiedzieć zero FODMAP, bo eliminujemy wszystkie te rzeczy i dodatkowo wycinamy węglowodany, ponownie nie powinno to dziwić, dlaczego te efekty są takie, jakie są. I ostatnia rzecz jest oczywiście powiązana też z tą dietą low FODMAP. Jest to coś, co ja wielokrotnie powtarzałem. Błonnik nie jest obojętny dla jelit w tym sensie, że działanie błonnika będzie polegało na tym, ja zawsze to porównuję. Oczywiście to nie jest idealna jakaś analogia, natomiast do takiej bardzo twardej gąbki, która przechodzi przez jelita. I błonnik wywiera swoje działanie poprzez między innymi ścieranie, jeśli chodzi o przyspieszenie perystaltyki jelit, poprzez zdzieranie, co pokazywano już prawie 20 lat temu, jeśli mnie pamięć nie myli. Tym samym nie jest to coś obojętnego dla osób, które mają kłopoty gastryczne. To są takie, powiedział, główne czy najgłówniejsze powody, dlaczego właśnie ta dieta carnivore jest w stanie właśnie lepiej niż najlepsze, najnowocześniejsze leki farmakologiczne pomagać w eliminacji tych kłopotów gastrycznych, bo zwróćmy uwagę, że ona eliminuje wszystkie przyczyny. To nie jest leczenie objawowe, to jest eliminacja absolutnie wszystkich przyczyn
występowania tych stanów zapalnych. Oczywiście ze względu na to, że tych przypadków jest 10, nie będę opisywał każdego z nich. Postaram się szybko opisać 3 przypadki, tak żeby właśnie był jakiś punkt odniesienia, żeby coś zostało w głowie na temat właśnie tego, jak wygląda potencjalnie przygoda życia, jeśli chodzi o dojście do zdrowia u takich osób. Więc pierwszą osobą był 62-letni mężczyzna, a on cierpiał na chorobę leśniewskiego krona, cierpiał na klasyki, czyli właśnie nieustanne wzdęcia, krwawe biegunki. Choroba została zdiagnozowana u niego w wieku 30 lat, więc 32 lata od tego momentu. Samo badanie, które właśnie opisuję, ono wyszło mniej więcej 2 tygodnie temu, więc jest to badanie cały czas z 2024 roku. Początkowy przebieg leczenia wyglądał tak, że podawano mu prednizon, czyli kortykosteroid, czy innymi słowy chodziło tutaj oczywiście o wywieranie działania przeciwzapalnego oraz doustną sulfasalazynę i następnie mesalazynę. Są to również leki przeciwzapalne właśnie używane w tych chorobach. Generalnie, jak to powiedział, nie przyniosło to leczenie rezultatów. W wieku 35 lat przeszedł ileektomię końcowego odcinka jeita cienkiego. Generalnie ileektomia to jest wycięcie kawałka jeita krętego, który oczywiście jest częścią jeita cienkiego w związku właśnie z jego kłopotami. To jest najciekawsze. Między 23 a 48 rokiem życia unikał czerwonego mięsa z powodów zdrowotnych i ekologicznych. W wieku 50 lat, czyli 20 lat po początkowym zdiagnozowaniu choroby, 20 lat męki, przeszedł na dietę bezglutenową, która przyniosła pewną poprawę, ale nie całkowite ustąpienie objawów. I teraz sobie łączymy po prostu te wszystkie mechanizmy, o których mówiłem. Czemu dieta bezglutenowa przyniosła poprawę? Oczywiście my wiemy, że gluten rozszczelnia jelita. Nie ma tutaj jakby żadnej tajemnicy, więc działa negatywnie na jelita, ale sam gluten będzie znajdować się w produktach zbożowych, tak? Czyli będziemy mieli do czynienia z całym mnóstwem węglowodanów. Więc bym powiedział, że to nie jest sam gluten, czy sama eliminacja glutenu, która mu pomogła, lecz właśnie powiązana z tym eliminacja częściowa przynajmniej węglowodanów. W wieku 56 lat przeszedł na dietę ketogeniczną, która w jego wydaniu miała mniej niż 20 gram węglowodanów. I teraz uwaga, to przyniosło 90% poprawy objawów. Czyli znowu, nie ma węglowodanów, tyle, nie ma po prostu takiej produkcji gazów i nie ma tym samym po prostu, można powiedzieć, zarzewiania, drażnienia tych zmian zapalnych w jelitach. I tutaj podkreślił, że jego BMI, czyli ten indeks masy ciała, spadło z 29,5 na 24. Tak? Czyli po 26 latach doszedł do diety ketogenicznej i tutaj już była jakaś znacząca poprawa, ale miał kolonoskopię robioną w tym samym czasie i wciąż pokazała utrzymującą się aktywność choroby w nowym końcowym odcinku jelita cienkiego, choć zmiany w jelicie grubym ustąpiły. Czyli jeszcze końcówka jelita cienkiego, tam choroba była wciąż aktywna. Teraz w wieku 57 lat przeszedł na dietę karniwora. On jadł w tym przypadku wołowinę, jajka i minimalną ilość nabiału. Jak stwierdził, doprowadziło to w 99% do ustąpienia wszystkich objawów. W międzyczasie opisywał też, że jego leczenie farmakologiczne polegało na braniu adalimumab i ustekinumabu przez 6 miesięcy każdy, znowu brak korzyści. Aktualnie, tak jak mówiliśmy, ma 62 lata. Czyli innymi słowy na tej diecie mięsnej jest od 5 lat. Ostatnia kolonoskopia wykazała brak aktywności choroby zarówno w jelicie cienkim, jak i grubym. Są podane wyrywkowe wyniki jego badań. CRP, czyli białko reaktywne C, marker stanów zapalnych wynosi 0,6, czyli pięknie, bardzo, bardzo nisko. Hemoglobina glikowana, czyli taki bym powiedział bardzo ułomny, ale marker zdrowia metabolicznego, glikacji, konkretnie czerwonych krwinek, wynosi 5%, więc ładnie. Insulina nadczo 3,1. Co ciekawe, LDL, lipoproteina LDL 65 mg na decilitr, więc bardzo nisko. Lipoproteina HDL 60 mg na decilitr, trójglicerydy 53 mg na decilitr. To jest pierwszy przypadek. Kolejna osoba to 52-letni mężczyzna. On z kolei cierpiał na wrzodziejące zapalenie odbytnicy i esicy. W wieku 25 lat zdiagnozowano to u niego, ponieważ zaczął mieć wtedy luźne i krwiste stolce od 5 do 8 dziennie. Początkowe leczenie polegało na doodbytniczym podawaniu hydrokortyzonu, więc znowu leczenie oczywiście przeciwzapalne kortykosteroidami. Następnie przyjmował mesalazynę, którą kontynuował przez 5 lat. Tam była potem wzmianka, że to mu akurat pomagało. Ogólnie cały czas mimo tego leczenia zmagał się z tymi wzdęciami, krwistymi stolcami.
Dopiero w wieku 30 lat przeczytał o dietach niskowęglowodanowych i stwierdził, że zmienia swój sposób odżywiania się. Spożywał głównie białko zwierzęce, mięso, kurczak, jajka, orzechy, migdały i masło migdałowe oraz warzywa niskowęglowodanowe typu brokuły, a także owoce. W ciągu kolejnych 12 lat zmniejszał powoli ilość węglowodanów, aż doszedł do tak naprawdę diety ketogenicznej. Doświadczył poprawy objawów, eliminując luźne i krwiste stolce, co pozwoliło mu stopniowo odstawić mesalazynę. Więc jeszcze raz ten lek przeciwzapalny. Jeszcze raz w ogóle opisywaliśmy sobie mechanizmy, jak właśnie ta dieta jest w stanie, nawet dieta ketogeniczna pomagać z takimi kłopotami. Natomiast wspominałem jeden mechanizm, że po prostu jest to dieta niesamowicie przeciwzapalna, tak? Same ciała ketonowe będą miały po prostu działanie przeciwzapalne, więc jeszcze raz te doświadczenia nie powinny dziwić. Pozostało w remisji z minimalnymi objawami, a kolejne kolonoskopie, ostatnie w wieku 42 lat, nie wykazywały aktywności choroby. Następnie przeszedł właśnie na dietę, można powiedzieć dietę głównie karniwora, dietę mięsną, spożywał czerwone mięso, jajka i małe ilości niskowęglowodanowych roślin, grzyby, awokado, orzechy, makadamia. BMI, czyli ten indeks masy ciała, obniżył z 25,8 do 23,3 i znowu mamy wyrywkowe badania, bardzo dobre. Białko reaktywne C mniej niż pół, ASAT 24, ALAT 27, lipidogram miał ciekawy 479 mg na decilitr, to był jego całkowity cholesterol, gdzie lipoproteina LDL wynosiła 399 mg na decilitr. Natomiast odmówił przyjęcia statyn, jest to opisane w tym przypadku, ponieważ stwierdził, że dopóki lekarz nie jest w stanie mu wytłumaczyć, dlaczego miałby brać statyny, on po prostu nie będzie ich brał i koniec końców wyszło na to, że lekarz go nie przekonał. Natomiast miał badanie, o którym wspomniałem z kolei w tym odcinku, które mierzy zwapnienie tętnicy wieńcowych i wyszło, że nawet przy tym cholesterolu bardzo wysokim, który miał wiele lat, jego ryzyko było określane jako minimalne wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Ale ja tu pitu o mężczyznach, trzeba jakąś panię tutaj wrzucić na tapet. I właśnie tą panią jest kobieta w wieku 31 lat. Ona, to jest bardzo ciekawe, jest opisane, ma bardzo mocne obciążenie genetyczne chorobą leśniewskiego krona, taką właśnie chorobę zdiagnozowano u niej. Ona ma 7 rodzeństwa i opisano, że właśnie i u jednego brata, i u jednej siostry również zdiagnozowano chorobę leśniewskiego krona oraz, uwaga, u 10 kuzynów pierwszego stopnia. Więc rzeczywiście mocne obciążenie. I pierwszy raz zdiagnozowano tą chorobę u niej w wieku 20 lat w pierwszym trymestrze ciąży. Objawy początkowe to było silne obrzodzenie w jamie ustnej, utrudniające jedzenie, spożywała tak naprawdę pokarmy poprzez rozpuszczanie. I to doprowadziło w pierwszym trymestrze do spadku indeksu masy ciała z 21 do 16,5. Potem zaczęło się po prostu odbijanie, bo delikatnie mówiąc jest to niezdrowe, szczególnie w ciąży. Samą chorobę zdiagnozowano przy pomocy kolonoskopii i tutaj jest opis całego leczenia, który po prostu wygląda jak gabinet alchemika. Leczenie rozpoczęto certolizumabem, to jest antagonista czynnika martwicy nowotworów alfa, czyli TNF-alfa, bez znaczącej poprawy. Dodano merkaptopurynę oraz dietę opartą na specyficznych węglowodanach. Merkaptopurynę odłożyła po 1 roku, bo nie było poprawy. Kolejne 10 lat z kolei stosowała certolizumab, ciągle doświadczała rzutów choroby, różnych stolców z krwią, przewlekłej anemii, zakażeń drożdżakowatych i zmęczenia. W czerwcu 2022 roku zmieniono lek na adalimumab, lecz bez odpowiedzi klinicznej. Mamy już końcówkę tej sagi farmakologicznej. Lekarz zaproponował terapię risankizumabem, lecz pacjentka stwierdziła, że ma doświadczenie właśnie kuzyna, który przeszedł na dietę mięsną i uzyskał całkowitą remisję. To jest to, co mówiłem. Fenomen tej diety to jest to, że jedna osoba leczy się z czegoś, co jest bardzo często ciężkie do wyleczenia albo nieuleczalne farmakologią i inna osoba to podłapuje i sama próbuje i w ten sposób mamy taki fajny rozsiewanie się organiczne tej diety. Lekarz, co ciekawe, zgodził się, żeby spróbowała tą dietę mięsną. W ciągu pierwszych 5 miesięcy poziom kalprotektyny spadł z 3300 do 870 mikrogramów na gram. Kalprotektyna, opowiadałem o tym tutaj, jest jednym z takich klasycznych markerów, który pokazuje stan zapalny przede wszystkim właśnie jelita grubego. Ujmując to liczbowo, możemy sobie powiedzieć, że stan zapalny jelita grubego
grubego spadł u tej kobiety mniej więcej 4,5 raza. Pacjentka nie odczuwa objawów, a luźne stolce występowało jedynie przy odstępstwach od diety mięsnej. Z pomocą i wiedzą lekarza pacjentka odstawiła wszystkie leki i na Boga życzę wszystkim takich cudownych lekarzy, którzy po prostu są w stanie, nawet jeśli w pełni nie rozumieją decyzji po prostu pacjentki, są w stanie wesprzeć ją, czy pacjenta, wesprzeć po prostu i prowadzić po prostu. Również właśnie diagnostycznie potem, ponieważ często pacjenci oczywiście nie potrafią tego robić. W ciągu kilku dni od rozpoczęcia diety wypróżnienia wróciły do normy. Kilka dni. A po 2 tygodniach miała więcej energii niż przez ostatnie 10 lat. Lekarz był początkowo sceptyczny wobec diety, ale powiedział, że jeśli czuje się świetnie, to nie chce jej przepisywać leków, co było bardzo zachęcające dla pacjentki. I mam nadzieję, że również będzie zachęcające dla każdej osoby, która ma po prostu aż tak poważne kłopoty z jelitami, szczególnie właśnie choroby zapalne jelit jak leśniewskiego krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Więc jeśli ty jesteś jedną z tych osób i nie uzyskałeś w inny sposób pomocy do tej pory, wydaje mi się, że warto spróbować. I jeśli znasz taką osobę, wydaje mi się, że warto po prostu przesłać jej ten filmik i może to ją ośmieli do tego, żeby no właśnie poeksperymentować. Potem mi się właśnie podoba, jak często szybko zaczyna działać ta dieta. Najczęściej to jest maks parę tygodni, ale w przypadku tej kobiety właśnie po kilku dniach wypróżniania wrócił do normy, a po 2 tygodniach miała już całe mnóstwo energii więcej niż w ciągu ostatnich 10 lat. U osób, które mają aż takie kłopoty zdrowotne, czym jest miesiąc eksperymentu w porównaniu do 10, 15, 20 lat cierpienia, czasami dłużej. I na koniec warto poruszyć temat, który jest chwytliwy przynajmniej gdzieś tam w mediach, mianowicie, że spożywanie czerwonego mięsa będzie powodować raka jelita grubego. Ja od lat powtarzam, że to jest absolutny debilizm. Bardzo łatwo, naprawdę bardzo łatwo jest to udowodnić. Po pierwsze, jedyne dowody, jakie mamy tak naprawdę, to są badania epidemiologiczne, a więc badania korelacyjne, które pokazują, że jeśli będziesz spożywać tyle mięsa, to twoje ryzyko wystąpienia raka jelita grubego wzrośnie o tyle a tyle. Natomiast oczywiście, korelacja nie jest równa z przyczynowością. Jest prosty mechanizm ustalania potencjalnie tego, nawet, uwaga, bez badań naukowych, to można ustalać obserwacyjnie na innych osobach taką przyczynowość, wstępnie przynajmniej, który pokaże właśnie, czy rozumowanie jest słuszne, czy nie. I ten mechanizm nazywa się trafność wewnętrzna, czy istotność wewnętrzna. Ja ją opisywałem w tym filmiku, który nazywa się Skąd wiedzieć, że X powoduje Y. I trafność wewnętrzna jest szalenie ważna. I jest to tak naprawdę prosta zależność i rozumowanie statystyczne. Żeby udowodnić, że X, czyli w tym przypadku mięso czerwone, powoduje Y, czyli raka jelita grubego, po pierwsze, wiemy, że spożywanie czerwonego mięsa, czyli dany czynnik musi wystąpić przed wystąpieniem konkretnego kłopotu. No to jest zawsze obecne tak naprawdę. Tak? Zawsze każda osoba praktycznie w życiu jadła czerwone mięso, zanim wystąpił rak jelita grubego. No tutaj to jest kłopot, prawda? No ale przechodzimy do drugiego punktu. Jeśli X powoduje Y, to występowanie jednocześnie spożywania mięsa czerwonego, czyli danego czynnika, wraz z rakiem jelita grubego powinno prowadzić do dalszych kłopotów, albo uwaga, zwiększenie ilości tego czynnika, czyli zwiększenie konsumpcji czerwonego mięsa powinno prowadzić do zaostrzenia raka jelita grubego i tym samym oczywiście stanów zapalnych jelita grubego. I punkt trzeci jest taki, że nie mamy innych po prostu dobrych uzasadnień. Natomiast niektórzy dodają również czwarty punkt, mianowicie możemy usunąć dany czynnik, tak? I zobaczyć, jak to będzie wpływać na dany stan, czyli w tym przypadku raka jelita grubego. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt skomplikowane. Teraz jeśli będziemy się tego trzymać. Jeśli czerwone mięso będzie powodować stany zapalne i przez to między innymi potem uszkodzenie DNA, mutacje, bo to są konsekwencje stanów zapalnych, w jelicie grubym i prowadzi do powstawania raka jelita grubego, to uwaga, jeśli mamy osoby, które spożywają tylko i wyłącznie, można powiedzieć, to jest czysty eksperyment praktycznie zaprojektowany, żeby to wszystko wykrywać, które spożywają tylko na przykład wołowinę i jajka, można szybko dojść do wniosku, że jeśli tego czerwonego mięsa jest teraz dużo więcej niż było wcześniej i mamy konkretne choroby jelita grubego, to te choroby jelita grubego powinny ulec gwałtownemu zaostrzeniu, bo zaczynamy gwałtownie zwiększać ilość czerwonego mięsa. No ale widzimy to po markerach, widzimy to po symptomach, że te stany zapalne ustępują i widać to strukturalnie, tak, że ta choroba, na przykład wrzody po prostu zaczynają zanikać i widać to po markerach stanów zapalnych, CRP, widać to po kalprotektynie, tak, i jednocześnie
jeśli usuniemy czerwone mięso, to co się zaczynało dziać u tych osób? Właśnie jak jedna z tych ta pani opisywała. Symptomy zaczynają wracać. Pytanie, którą część określenia trafności wewnętrznej zdaje tutaj czerwone mięso, jeśli chodzi o wywoływanie stanów zapalnych i tak grubego? Tylko i wyłącznie pierwsza, czyli spożycie czerwonego mięsa występuje przed stanami zapalnymi. Ale jeśli czerwone mięso by to powodowało, to uwaga, zwiększanie ilości czerwonego mięsa powinno prowadzić do zaostrzenia tych stanów zapalnych. To jest taka, bym powiedział, prosta zależność statystyczna i naprawdę bardzo, bardzo pomaga orientować się w tym całym szaleństwie po prostu informacyjnym. Naprawdę wystarczy trochę poanalizować, pomyśleć i no właśnie, wszystko powinno stawać się jaśniejsze. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania, obserwacje, szczególnie własne doświadczenia na tej diecie, jeśli cierpiałeś na kłopoty gastryczne, naprawdę serdecznie zapraszam, więc wręcz błagam o opisanie ich w sekcji komentarzy, bo to po prostu pokazuje innym, no właśnie, jakie mogą być potencjalnie efekty tego wszystkiego. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak opanować dowolny język od A do Z samodzielnie, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać takie informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. Jeśli ktoś chce się przekwalifikować na przykład ze względu na sytuację w pracy albo chciałby zdobyć różnego rodzaju certyfikaty, studenci, którzy chcą po prostu, no właśnie, szaleć na studiach i pokazać, jacy są dobrzy, dla tych wszystkich osób jest skierowany ten kurs. Oraz o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienia androgenowe na głowie oraz jak powstrzymać różnego rodzaju upierdliwe choroby skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. Kurs jest skierowany zarówno dla pani, jak i panów, szczególnie panów. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypięte pod filmikiem, aby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego filmiku. Z kolei, jeśli rozwiniesz opis, tam znajdziesz link do mojego newslettera. W tym newsletterze, no właśnie, jeśli wprowadzisz swój adres mailowy, tam wysyłam artykuły na temat pamięci, języków obcych, czasami analizy badań naukowych. I na koniec, jeśli ciekawią Cię wszystkie te rzeczy, które opisałem w tym filmiku, chciałbyś je ściągnąć w formie gotowych fiszek, takich, no właśnie, elektronicznych fiszek gotowych do nauki, ta opcja jest dostępna dla patronów kanału, to kosztuje 40 zł miesięcznie, można zostać patronem na tylko 1 miesiąc i można właśnie ściągnąć takie gotowe fiszki do tego filmiku i ostatnich ponad 90. Dodatkowo dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie opisuję właśnie raz w tygodniu najciekawsze badanie, które mi wpadło w łapki i tam z kolei opisuję właśnie, co wykryto w tym badaniu, jest mój cały komentarz. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.